Cześć! W tym filmie ruszam na jednodniową przejażdżkę w góry. Zachwycam się jesiennym krajobrazem, piję kawę z termosu i zdradzam moje motocyklowe plany na nadchodzący sezon. Zapraszam! Tym razem będzie to krótki film z zeszłorocznego, jednodniowego, jesiennego wypadu w polsko-słowackie góry i pagórki. Bo nie chodzi o to, żeby było za wszelką cenę stromo, ale kręto musi być. No i strona wizualna absolutnie nie będzie schodzić na drugi plan, bo jesień to zdecydowanie moja ulubiona pora roku w Polsce. Z jednej strony jest to zwiastun zbliżającej się zimy, informacja o tym, że coś się kończy, motocykl zostanie niebawem przykryty pokrowcem i wciśnięty gdzieś w róg garażu. Dla mnie to również czas, gdy powoli w głowie zaczynam robić sobie podsumowanie kończącego się sezonu motocyklowego. Pojawiają się pomysły na przyszły sezon i tak dalej. Ale z drugiej strony moje serducho raduje się już na sam widok tych przepięknych barw, którymi czaruje nas ta pora roku. Wszystko to oczywiście działa w takie dni jak ten, bo jesień jest piękna, gdy złocista i słoneczna. Wtedy myśli o zbliżającej się zimie znikają i liczy się czysta przyjemność z jazdy. Drogi, które zobaczycie w dzisiejszym materiale, pokazywałem na tym kanale nieraz. To taka małopolska klasyka motocyklowa, tym razem w pięknym jesiennym anturażu. Oczywiście tradycyjnie już dla zainteresowanych link do całej trasy zamieszczam w opisie pod filmem. Długość zaplanowanej na dziś trasy to około 360 km. Pokonuje właśnie piękny odcinek między wsią Zamieście a Kamienica. Uwielbiam tę drogę i zawsze, gdy planuję przejazd przez te okolice, mierzę się z dylematem, czy jechać nią, tak jak teraz, czy wybrać przejazd niemalże równoległą trasą przez Przełęcz pod Ostrą, równie fantastyczną, na której organizowany jest wyścig górski Limanowa, a na co dzień jest to droga publiczna, która wygląda jak nitka toru wyścigowego. Tych, którzy nie znają, odsyłam do tego filmu, gdzie można zobaczyć mój przejazd tamtym odcinkiem. Wjechałem właśnie na jedną z najbardziej znanych małopolskich dróg, uwielbianych przez motocyklistów. To droga knurowska, wałkowana na polskim YouTubie setki razy, na moim kanale też często się przewijała, ale te trasy są dla mnie, mieszkańca Krakowa, jak dobry motocyklowy fast food. Są na wyciągnięcie ręki od momentu spontanicznej decyzji, że chce się nimi najeść, do odbioru zamówienia, że tak powiem, to krótszy czas niż na przykład zajmuje mi posprzątanie mieszkania. Chwila, moment i już jestem. I jak to z dobrym fast foodem bywa, wiesz, że da się zjeść znacznie lepiej, ale i tak się decydujesz. To się nie nudzi. Zwłaszcza, że dziś to popularne danie serwowane jest w limitowanej odsłonie. Bo umówmy się, czas tej najpiękniejszej polskiej złotej jesieni jest dość krótki. To moment, w którym liście przybierają najintensywniejsze żółto-brązowe barwy, ale jeszcze nie opadły z drzew. A trzeba to przecież zsynchronizować z piękną, słoneczną pogodą, której o tej porze roku coraz mniej. To sprawia, że takich dni jest niewiele i ja zawsze mam niedosyt. Zawsze jest mi mało.
Teraz, gdy montuję ten film, wielkimi krokami zbliża się wiosna. Ta pora roku też ma w sobie coś wyjątkowego. Gdy przyroda rozkwita na nowo, zimowa motocyklowa abstynencja nareszcie dobiega końca, słońce zaczyna zachodzić coraz później i ta świadomość, że sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna. Ale to jednak jesień wywołuje we mnie ten wyjątkowy, euforyczny stan, którego nawet nie umiem opisać dobrze słowami. Mógłbym tak jechać bez końca i chłonąć to wszystko, co w zasięgu mojego wzroku. Albo w zasięgu drona. Tutaj widok na jezioro Czorsztyńskie, które mijam z zamkiem w Niedzicy w tle. Stąd już dosłownie kilkaset metrów na Słowację. Przejeżdżam przez przejście graniczne, zaczyna obowiązywać inna waluta, inny język urzędowy, ale jesienny czar pozostaje bez zmian. Po tej stronie płotu działa tak samo dobrze. Niby zwykła droga gdzieś pomiędzy słowackimi wsiami, a ja czuję się jak największy szczęściarz. Czasem tak niewiele trzeba, kawałek asfaltu i las. Wystarczy absolutnie byle jaki motocykl, bo to przecież nie jest podróż dookoła świata i jeśli kilka dodatkowych zmiennych się zgadza, czyli masz w kieszeni parę złotych na paliwo i coś do jedzenia, jesteś zdrowy, deszcz nie pada, a w domu i w pracy nikt cię ostatnio nie wkurwił, to wygrałeś życie. Tyle wystarczy, by docenić, jakim jest się farciarzem, że dane nam jest po prostu żyć tu i teraz, jechać przed siebie ciesząc się tą chwilą. To takie proste, a w gonitwie życia codziennego łatwo o tym prostym przepisie na szczęście zwyczajnie zapomnieć. Raz jeszcze podsumowując, ty, jakikolwiek motocykl i droga poza miastem. To wszystko. Jeśli chcesz tutaj jechać szybciej, to tylko dlatego, że lubisz, a nie dlatego, że gdzieś się śpieszysz. Chwilę później przejeżdżam przez romską, czy jak kto woli cygańską wieś Wyborna, który to już raz mógłbym rzec. Przejeżdżam tędy od kilkunastu lat, tak przynajmniej raz w roku, niekiedy dwa, a zdarzało się i częściej. Po prostu znajduje się ona na jednej z moich ulubionych jednodniowych tras biegnących przez Słowację. Gdyby nie to, że co jakiś czas zmieniałem motocykl, to może by mnie nawet rozpoznawali, pomachali, a może sprezentowali dywan. Po zaliczeniu kilku szybszych zakrętów odbijam na niezwykle urokliwą, wąską dróżkę prowadzącą do wsi Osturnia, z której to udam się prosto na Przełęcz nad Łapszanką. Ja wiem, że ten dzisiejszy film to taka moja oda do jesieni, ale powiedzcie, może być poprzez komentarze pod filmem, czy to nie wygląda przepięknie, czy może to tylko ja tak świruję. No i rzecz jasna, nagranie z kamerki to tylko bardzo okrojona wersja tego, co na żywo. Jesień uwielbiam do tego stopnia, że o tej porze roku staram się nigdy nie planować wyjazdów w miejsca, gdzie nie mógłbym się nią cieszyć. Tak naprawdę najlepiej czuję się wtedy w Polsce. Ale gdy liście już opadną, a wraz z nimi temperatura, to wtedy tak, mam ochotę uciec gdzieś w jakieś cieplejsze miejsce. Właśnie minąłem linię graniczną i znów jestem u siebie, w Polsce. Łapszanka tradycyjnie przywitała mnie pięknymi widokami.
Następnie skierowałem się na Jabłonkę, a później na Zawoje, by nacieszyć się biegnącą w stronę tej miejscowości wyśmienitą drogą, która zalicza się u mnie do tych obowiązkowych tras, które każdego roku po prostu muszę przejechać jesienną porą. Równa nawierzchnia i te kolory, prawdziwy odlot i to bez sięgania po nielegalne używki. Nie tak dawno temu jechałem tędy przy okazji testu Hayabuzy, ale jakiś owad zdominował pierwszy plan i tyle z tego było. Takie uroki nagrywania na sportowym motocyklu z niską szybą. No jest to wybitna trasa na jesienny, słoneczny dzień, ale tak naprawdę o każdej porze roku można czerpać z niej przyjemność. Zanim przejdziemy do moich motopodróżniczych planów na ten rok, 2025, to szybka przerwa na kawusie z termosa. I tak, wiem, że najlepsza to taka świeża, zrobiona na kuchence turystycznej, ale uwierzcie mi, że w takie dni jak teraz nawet najgorsza lura będzie smakowała wyjątkowo. Czas najwyższy przejść do moich planów motocyklowych na ten rok, bo wielu z Was o nie pyta. No więc wygląda to tak. Czekam z niecierpliwością na ten moment, gdy zegarki ponownie przestawimy z czasu zimowego, którego nie znoszę, na letni. Dzień stanie się dłuższy, przyroda rozkwitnie, a ja standardowo zacznę od jakiejś może dwudniowej wycieczki na Słowację. Następnie gdzieś pod koniec maja, może w czerwcu, chciałbym ruszyć na Bałkany. Myślę, że będzie to taki maksymalnie 7-dniowy wyjazd. Po czym w sierpniu planuję ponownie odwiedzić Alpy. Tym razem zachodnią część. Najbardziej jaram się na Alpy francuskie i Szwajcarię. Oczywiście po drodze zaliczając to, czego nie udało mi się zobaczyć w Alpach Wschodnich w zeszłym roku. Tutaj obstawiam, że całość zajmie mi jakieś 10 dni. Oprócz tego oczywiście inne krótsze wyjazdy. Może też uda się dorwać jakiś ciekawy motocykl do przetestowania. Tak jak w zeszłym roku było to nowe BMW RT oraz Hayabusa, czego efektem są filmy z tych przejażdżek. A jak będzie teraz? Zobaczymy. Pytacie często, czy mam już gotowe trasy na ten sezon, czy mogę je udostępnić itp. Owszem, z grubsza ułożone trasy już mam, ale przykro mi, pojawią się one dopiero wraz z gotowym filmem. Trasami i informacjami dzielę się tu całkowicie bezpłatnie, ale chcę to robić w taki właśnie sposób, czyli link do trasy udostępniam wraz z pojawieniem się materiału, nie wcześniej. Chociażby z tego względu, że do samego końca nanoszę jakieś poprawki, również w czasie podróży często modyfikuję przejazd i taki gotowiec powstaje ostatecznie wraz z zakończeniem podróży. Ale zachęcam do zainteresowania się trasami, które już są na moim kanale. Linki do nich znajdują się zawsze w opisie pod filmami. Oczywiście dotyczy to głównie motocyklowych wyjazdów. Pod tym filmem również taki link w opisie znajdziecie. Także upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, bo sezon motocyklowy dopiero się rozkręca. Materiałów o tej tematyce będzie przybywać. Ale zanim to nastąpi, to pojawią się jeszcze z 2-3 filmy z mojego tegorocznego wyjazdu do Azji. Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, wiedzą, że praktycznie cały luty wraz z moją drugą połówką spędziłem ponownie w Tajlandii oraz w Kambodży, gdzie bardzo intensywnie korzystaliśmy z jednośladów. Były to wprawdzie niewielkie skutery, które też dostarczyły sporo frajdy z jazdy. Nawinęliśmy nimi około 1000 km, z czego powstało trochę ciekawego materiału wideo. Muszę go tylko zmontować i myślę, że film ten będzie kolejnym fajnym urozmaiceniem na kanale podczas oczekiwania na tą oficjalną wiosnę. Mam nadzieję, że dzisiejszy krótki film w jesiennych klimatach Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę i komentarz i do następnego. Na razie!